Cześć! Bartek Urban, zapraszam do testu hybrydowej Hondy CR-V. Zwykła Honda CR-V była już na moim kanale, dlatego dziś skupię się głównie na jednostce napędowej oraz na różnicach, jakie posiada hybryda. Dlatego też może być nieco bardziej technicznie niż na innych moich testach. Tak tylko ostrzegam. I przy okazji ostrzegania, od razu powiem, że w tej hybrydzie silnik spalinowy praktycznie w ogóle nie napędza kół. Dla mnie to był niemały szok, ale do tego jeszcze dojdziemy później. Na początek wygląd. A w zasadzie to już sam kluczyk, który ma niebieskie akcenty, mówi nam o tym, że mamy do czynienia z hybrydą. I w sumie to ten kluczyk oraz 3 napisy na nadwoziu Hybrid to wszystko, co odróżniają hybrydową odmianę od zwykłego CR-V-a. A sam CR-V w 5. generacji wygląda wciąż bardzo amerykańsko, czyli masywnie i nieco ociężale. Zresztą swoją premierę miał właśnie w Stanach Zjednoczonych i to by się zgadzało. Dobra, ale kolejne różnice. Jak się domyślacie, to zmniejszył się bagażnik. Owszem, tak jest, ale po otwarciu klapy tego w ogóle nie widać. Honda to sprytnie ukryła i dopiero pod tym drugim tłem są schowane akumulatory. W zwykłym CR-V tutaj mamy dodatkową przestrzeń, ale nie w hybrydzie. Stąd też bagażnik zmniejszył się z 561 litrów do 497. W sumie to nie za duża strata. Poza tym, pod względem ilości miejsca, zarówno z tyłu, jak i z przodu, kompletnie nic się nie zmieniło. Wciąż jest wygodnie i bardzo przestronnie, zwłaszcza z tyłu ilość miejsca robi wrażenie. Zwykła Honda CR-V może być 7-osobowa, czyli mieć dodatkowy trzeci rząd siedzeń w bagażniku. Niestety odmiana Hybrid, przez to, że ma w bagażniku akumulatory, takiej opcji nie ma. Deska rozdzielcza, jak i cała kabina ma w zasadzie dwie różnice w porównaniu do zwykłej benzynowej odmiany. Pierwsza różnica to skrzynia biegów, która w benzyniaku miała duży wolant, a tutaj w hybrydzie są przyciski. A co ciekawe, obie przekładnie są bezstopniowe, więc w sumie nie wiem, czemu są różne dźwignie. I ja wiem, że w hybrydzie mamy ECVT, a w zwykłej CVT, ale mimo wszystko nie rozumiem, dlaczego są różne wajchy. Druga różnica to przycisk EV, który pozwala nam przez chwilę jechać na samym elektrycznym motorze. Mówiąc chwilę, mam na myśli około 2 km. Co ciekawe, podczas jazdy na samym elektryku CR-V wydaje bardzo śmieszny dźwięk. Dźwięk ten oczywiście można wyłączyć, choć ja bym tego nie polecam. Wtedy auto jest bezszelestne i łatwo o tragedię. Zresztą to jest chyba wymóg aut bezemisyjnych, aby posiadały sygnał ostrzegawczy. Zanim jeszcze jednak na dobre skupię się na silniku, to dodam, że wnętrze poza tymi dwoma różnicami, czyli skrzynią biegów oraz przyciskiem EV, jest niemal identyczne. I to jest duży plus, bowiem wykonanie jest bardzo dobre i jest naprawdę praktycznie. Jak widzicie, na brak schowków, jak i złącz nie można narzekać. W sumie zawsze się zastanawiałem, po co komu HDMI w samochodzie i kto tego używa. Może wy wiecie. Dobra, ale pora na silnik. Honda CR-V Hybrid to hybryda, jak sama nazwa wskazuje. Pod maską pracuje silnik spalinowy-benzynowy, wolno ssący o pojemności 2 litrów, który jest wspomagany 2 silnikami elektrycznymi. Do tego momentu hybryda Hondy wydaje się normalna, czyli taka jak 99% pozostałych hybryd na rynku. Otóż jest pewien szczegół, jakim jest fakt, że w CR-V silnik spalinowy praktycznie w ogóle nie napędza kół. Tak jest. Tutaj silnik spalinowy generuje energię, która jest przekazywana przez jeden z silników elektrycznych do akumulatora. Następnie ta energia trafia do drugiego silnika elektrycznego, który jest większy, i ten dopiero napędza koła. Brzmi skomplikowanie i pewnie takie jest, ale działa. Działa, to znaczy nie czujemy różnicy w działaniu tej hybrydy od takich na przykład najpopularniejszych na rynku, jakimi są te od Toyoty. I ode mnie ogromny szacunek dla Hondy za to, że poszła swoją drogą i co ważne, udało jej się to świetnie. Ale żeby nie było, że Honda jest pionierem z takim właśnie rozwiązaniem, to podobny układ był w Opelu Amperze, czy jeszcze w BMW i3 z range extenderem. Mówię specjalnie jeszcze, bowiem BMW potwierdziło, że już nie będzie produkować i3. A szkoda. Ale wróćmy do Hondy. Tak jak mówiłem, Honda posiada 2 silniki. Jeden mały, ten do zbierania energii od spalinowego, ale drugi naprawdę potężny. Drugi silnik elektryczny posiada aż 184 konie oraz 315 Nm momentu obrotowego. Silnik spalinowy dla przykładu ma 145 koni oraz 175 Nm. Zresztą całkowita moc podanego układu to właśnie wartość silnika elektrycznego, czyli 184 konie oraz 315 Nm.
A to ze względu na rozwiązanie, o którym mówiłem wcześniej, czyli o generowaniu energii z silnika spalinowego, która jest przekazywana do silnika elektrycznego. Ale są momenty, kiedy to właśnie silnik spalinowy napędza koła. Dzieje się to w zakresie prędkości od 80 do 130 km na godzinę, kiedy to obciążenie silnika spalinowego jest jak najbardziej ekonomiczne. A aby przełączyć napęd, producent zastosował dodatkowe sprzęgło, które przełącza źródło napędu. To wszystko oczywiście dzieje się niezauważalnie dla pasażerów. Brzmi skomplikowanie, prawda? To jeszcze coś dorzucę. Bowiem Honda CR-V Hybrid może mieć albo napęd na przód, albo napęd na wszystkie koła. Chociaż ten napęd jest już znany i jest to podobno ten sam napęd, co w odmianie benzynowej 1.5 turbo. I niestety nie jest on wybitny, bowiem o ile odetniemy przyczepność dla samej przedniej, czy tam samej tylnej osi, to on sobie poradzi bez problemu. Tak już przy skosie jest bezradny. Zresztą taki sam problem z rolkami miało hybrydowe Volvo V60 T8. W obu przypadkach wyjechałem tylko dlatego z rolek, bo auto już zaczęło się lekko bujać i się zsunęło. Gdyby był prawdziwy śliski teren, to coś czuję, że CR-V nie dałoby rady. Ale tak, wiem, SUV-y to nie auta terenowe i napęd na 4 koła ma nam tylko pomóc bezpiecznie ruszyć ze śliskiego terenu. I w takim wypadku działa. W sumie nie powiedziałem jeszcze o osiągach. Od 0 do 100 hybryda z napędem na przód przyspiesza w 8,8 sekundy, a z napędem na 4 koła w 9,2 sekundy. W moim odczuciu jest wystarczająco, a na żywo wydaje się bardzo żwawo. Tak do 60-70 km na godzinę idzie jak dzika, a to jest właśnie kluczowe w mieście, bo i tak szybciej się nie jeździ. Nie powiedziałem też jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy – spalania, a to jest w sumie kluczowe w hybrydzie. Honda CR-V Hybrid nie spaliła mi w mieście nigdy więcej niż 7 litrów, choćbym nie wiem jak żwawo jeździł. Średnią miałem cały czas pomiędzy 5 a 6 litrów, co w tak dużym i nie tak słabym SUV-ie uważam za genialny wynik. Oczywiście na trasie jest nieco gorzej, ale wciąż, o ile jedziemy trasą tak do 110-120 km na godzinę, to spalanie będzie oscylować około 6 litrów. Na autostradzie przy 140 dobijamy powoli do 8,5 litra. Nie ma tragedii. Wcześniej mówiłem też trochę o przekładni. Jest to skrzynia ECVT, czyli jednobiegowa. Jak się domyślacie, przy przyspieszeniu dźwięk jest monotonny i męczący, ale tylko przez chwilę. Na szczęście rzadko się jedzie z prawym pedałem wciśniętym non-stop w podłogę. Ciekawe jest za to rozwiązanie dotyczące łopatek przy kierownicy. Otóż nie są to symulowane biegi, a rekuperacja, czyli siła hamowania silnikiem. Na zegarach pojawiały nam się strzałki określające 4 poziomy siły hamowania silnikiem. Fajna opcja, szkoda tylko, że po chwili rekuperacja nam się włącza na poziom domyślny. Wolałbym jednak, żeby zostawała nieco dłużej. No dobra, ale druga kluczowa rzecz w przypadku hybrydy to cena. W tym momencie w ofercie Hondy CR-V mamy do wyboru 2 silniki. Albo testowaną hybrydę, albo turbobenzynę 1.5. Porównam ceny pojazdów z automatem i napędem na 4 koła, bowiem hybrydowy CR-V występuje tylko z automatem, a benzynowy z automatem ma od razu napęd na 4 koła. Nie można mieć 1.5 turbo z automatem i przednim napędem. Tak więc za benzynę 1.5 turbo przyjdzie nam zapłacić minimum 151 tysięcy złotych. Najtańsza hybryda to wydatek 158 tysięcy złotych. Oba auta mają ten sam poziom wyposażenia Elegance. Różnica jest więc naprawdę nie za wielka, bowiem 7 tysięcy złotych. Hybryda ma moc 184 koni, a benzyna z CVT 193, więc różnica też nie jest znaczna. Ale co ciekawe, to właśnie słabsza hybryda według producenta jest szybsza, bo pierwsza setka pojawia się w 9,2 sekundy, a w benzynie po 10 sekundach. W rzeczywistości jednak benzyna z CVT robi setkę w 9 sekund, co zresztą sam sprawdzałem w teście takiej odmiany. Więc jeśli chodzi o osiągi, to można powiedzieć, że są również niemal identyczne. No i teraz różnica w spalaniu, bowiem CR-V 1.5 turbo palił mi w teście po 10-11 litrów w mieście oraz 12 litrów przy 140 km na godzinę. A tak jak mówiłem wcześniej, hybrydowy CR-V w mieście pali 6 litrów, a przy 140 8,5. Różnica jest więc ogromna. A 7000 zł przy założeniu, że paliwo kosztuje 5 zł za litr, to da nam wynik na poziomie 1400 litrów. A 1400 litrów starczy nam na zrobienie około 14 tysięcy km w przypadku benzynowego 1.5, którego zakładamy, że średnie spalanie wynosić będzie 10 litrów na każde 100 km. Czyli te 7000 zł różnicy to jest około rok jeżdżenia CR-V z 1.5 turbo. Nie wiem jak Was, ale mnie hybryda Hondy przekonała. I to bardzo. Jeśli jesteście przerażeni technologią w Hondzie, to uspokajam. To nie jest pierwsza hybryda od Hondy. Ba, hybrydy w Hondzie są znane od 20 lat i można spokojnie o nich powiedzieć, że znacznie przyczyniły się do rozwoju właśnie hybryd na całym świecie. Moim zdaniem CR-V Hybrid jest świetnym samochodem.
Bardzo duża, przestronna, komfortowa, ma niezłe osiągi, bardzo dobrze wykonana i przede wszystkim oszczędna. A właśnie tego oczekujemy od hybrydy. Ja jestem na tak.